Dzień dobry, witam Was w Osikowej Akademii Małego Artysty. Ja nazywam się Radek i dziś wspólnie wykonamy oto takiego osikowego pingwina. Każdy z Was otrzymał osikowy zestaw właśnie takiego pingwinka. No i każdy zestaw zawiera instrukcję, drewnianą podstawkę, steropianowe jajo, kolejno ponumerowane torebki, raz, dwa i trzy. Dodatkowo musicie sobie przygotować pędzelek, klej typu Magic, czyli tak zwany klej magiczny, który po zaschnięciu stanie się bezbarwny. Dodatkowo potrzebujemy jeszcze nożyczki. Otwieramy torebkę numer 1 i sprawdźmy, co torebka numer 1 zawiera. W torebce numer 1 mamy nasze pierwsze osikowe płatki. Jeżeli jest to Wasz pierwszy kontakt z osikowymi płatkami, no to weźcie je do rączki. Poczujcie, jakie są cienkie. Są cienkie niczym kartka papieru, możecie je powąchać tak samo. Są one wykonane z drewna, a dokładniej z wiórek drewna łyka osikowego. Przejdźmy do pracy. A więc chwytam moje steropianowe jajo i na to, na co musimy zwrócić uwagę, to na taki specjalny znacznik odciśnięte koło na brzuszku naszego pingwinka. Jest to miejsce, w którym będziemy wyklejać czarnymi płatkami, a więc w pierwszym etapie musimy zwrócić uwagę, żeby nie przejeżdżać i nie przyklejać poza tą linię, poza linię czarnych płatków. Ale zanim jeszcze posmaruję pierwszy płatek, no to zwrócę Wam uwagę na to, że płatek jest niczym moneta albo medal i ma swoje dwie strony. Możemy porównać ten płatek do łyżeczki, która ma stronę wklęsłą, czyli tą stronę, na którą nabieramy jedzenie, i stronę wypukłą, tak, czyli taką, która odstaje. My będziemy przyklejać nasze płatki w taki sposób, że będziemy smarować tą naszą łyżeczkowatą stronę, czyli tą stronę, na którą hipotetycznie moglibyśmy na przykład nabierać jedzonko, tak, niczym łopatka, w taki sposób, żeby ten płatek przylegał do naszego jajeczka. Na samym początku przyklejamy płatek na sam czubek jajka. W taki oto sposób, zwróćcie uwagę, wykończyłem czarnymi płatkami mojego pingwinka. Chwytam w dłoń torebkę numer 2, no i otwieram ją. Mają one dwie strony, wklęsłą i wypukłą, więc wyklejamy właśnie tą stroną wklęsłą. Kleję ostatni płatek właśnie w tej części, zakrywając
biały steropian wokół mojego pingwinka i mój pingwin w taki oto sposób się prezentuje. A więc przechodzimy teraz do etapu trzeciego, czyli wykończenie naszego pingwinka. Ok, więc teraz w etapie trzecim otwieram torebkę oznaczoną właśnie tym numerem. I w torebce numer 3 mamy zestaw stópek mojego pingwina, element, z którego wykonamy dziobek, 2 oczka, drewniany patyczek, na którym umieścimy naszego pingwinka. W taki oto sposób dociskam, przytrzymuję przez chwilę, no i nasza stopa jest już gotowa. No i teraz biorę moją podstawkę. Teraz możemy przejść do naszego dzióbka, czyli opieram, powiedzmy, o stoliczek i zginam ten element delikatnie, z małym użyciem siły. W czasie, kiedy jest on troszeczkę zagięty, to po prostu zginam go już do końca. Kiedy jest on już zgięty, docinam go z jednego boku. A teraz z drugiego. Formując z niego taki oto trójkącik. I teraz musimy stworzyć w taki sposób skrzydełko, żeby troszeczkę ono odstawało, tak? A więc przyklejamy płateczki w jedną stronę. Czyli na przykład jak tutaj mam stronę wypukłą, wklęsłą, no to przyklejam je w tą samą stronę. Ok. I proszę bardzo, w taki sposób mam 2 przygotowane skrzydełka. W taki sposób prezentuje się mój pingwin. Pingwin, oj mini skipper, czyż nie jest uroczy? Ja chciałem Was zaprosić także do Osikowej Doliny, żebyście przyjechali i przeżyli niesamowitą przygodę z wiórkiem drewna Osiki. Ja ze skiperem żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia. No i trzymajcie się. Pa!